This I know, dzień dobry. And I also know, nie rozumiem po polsku. Welcome. Before I begin, I want to thank everyone for allowing me to present here and allowing me to return to Poland again. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zanim rozpocznę, chciałbym powiedzieć, że bardzo dziękuję za możliwość spotkania z Państwem i za to, że ponownie mogę być w Polsce. So, I'll tell you a little about myself and how I came to this conference. For 19 years, I was a science teacher for 7th and 8th graders. Więc może kilka słów na mój temat, żeby Państwo zorientowali się, w jakiej roli znajduję się tutaj na tej konferencji i skąd się tutaj znalazłam. Przez 19 lat pracowałem jako nauczyciel przedmiotów ścisłych, uczniów klasy 7 i 8. During that time, I was also a wrestling coach, and not to congratulate myself, but we were extremely successful. W tym samym czasie pracowałem też jako trener wrestlingu, no i tutaj muszę powiedzieć, że moja drużyna odnosiła duże sukcesy. In that time, maybe 10 years into my teaching, Bowling Green State University came to our school with a grant. I mniej więcej po 10 latach mojej pracy pedagogicznej w naszej szkole pojawił się Bowling Green State Uniwersytet z grantem. Through that grant, I earned my master's degree and also had many opportunities to present at national, local, and also international conferences. I dzięki temu grantowi byłem w stanie uzyskać stopień magistra i dzięki temu następnie zacząłem pojawiać się na różnych krajowych, lokalnych, ale też międzynarodowych konferencjach. So as I was doing these conferences, I was lucky enough to meet John Fisher from Bowling Green State University. Podczas tych konferencji miałem mnóstwo szczęścia, między innymi dlatego, że poznałem pana Johna Fishera z Bowling Green State University. And John Fisher introduced me to Grzegorz Mazakiewicz, who welcomed me into Expedition Inside Culture. I dzięki Johnowi poznałem pana Grzegorza Mazakiewicza, dzięki któremu pojawiłem się w ramach Expedition Inside Culture. This was a program that involved American college students and high school and college students from Poland, Ukraine, Germany and Romania. Był to program, który obejmował studentów z amerykańskich koledży oraz studentów z Polski, Ukrainy, Niemiec oraz Rumunii. And these expeditions took place mostly in Poland, sometimes in Romania, and they focused on teaching leadership skills, building tolerance, and decreasing stereotypes. I tutaj w ramach tego projektu odbywały się różnego rodzaju wyjazdy, wycieczki, przede wszystkim w Polsce, ale też były takie wyjazdy do Rumunii, gdzie uczyliśmy się różnych umiejętności przywódczych, ale też obalania stereotypów. We did those expeditions for 5 or 6 years, and then I was invited to do a presentation for a teacher workshop in Stalowa Wola. I kiedy te wyprawy trwały już od jakichś 5-6 lat, poproszono mnie o wygłoszenie takiej prezentacji na warsztatach dla nauczycieli w Stalowej Woli. This presentation focused on using data to drive instruction. I prezentacja ta miała dotyczyć wykorzystania danych. And for the last 2 years, I've been teaching a class for Bowling Green State University called Education, Democracy and Leadership. I przez ostatnie 2 lata prowadzę zajęcia na Bowling Green State University i te zajęcia nazywają się Edukacja, Demokracja, Przywództwo. I taught that class for 2 years in the United States, and then last year we were finally able to bring the group to Poland in Krakow to teach the class. Prowadziłem te zajęcia przez 2 lata w Stanach Zjednoczonych, natomiast w zeszłym roku po raz pierwszy udało mi się przywrócić grupę studentów na takie zajęcia do Polski, do Krakowa. So I'm not trying to tell you my whole life story, but I'm trying to lay out how teaching leadership has been a big part of my life for the last 10 or 12 years. Oczywiście nie staram się tu opowiedzieć Państwu historii całego mojego życia, natomiast chciałem zaprezentować to, w jaki sposób przez ostatnie 10-12 lat nauczanie przywództwa i kwestie związane z przywództwem są tutaj dużą częścią mojego życia zawodowego. So finally, I'll get to my point for this slide. Teaching these leadership
courses and expeditions and workshops, one theme always appeared, and that was problem solving and finding the causes for these problems. I tutaj tak podsumowując te moje doświadczenia zawodowe, chciałbym powiedzieć, że niezależnie od tego, czy była to taka formuła jak różnego rodzaju zajęcia, warsztaty związane z przywództwem, to zawsze przewijał się tam taki wątek jak rozwiązywanie problemów oraz szukanie przyczyn źródłowych tych problemów. Next one. Next slide. So, I'm going to talk to you about root cause analysis. Więc będę tutaj mówił o analizie przyczyn źródłowych. It's a very fancy word. I'm not a very fancy person. So if you're looking for something real technical, you're probably in the wrong spot. To jest taki modny termin, te przyczyny źródłowe. Ja nie jestem do końca taką osobą, która podążałaby za modą. Natomiast jeżeli, no taką akurat tutaj mamy terminologię, jeżeli Państwo potrzebują czegoś takiego bardziej technicznego, no to być może nie jest to właściwa grupa. But this system has proven to work for me, and what appeals to me is it's very simple, and you can change it to fit your needs. Natomiast najważniejszą rzeczą jest to, że jest to system, który zdecydowanie jest skuteczny, uważam, że działa, tak było w moim przypadku, jest to jednocześnie system prosty, który można dostosowywać do różnych potrzeb. Now this, as an administrator, now I'm a dean of students at a charter school. W tym momencie jestem dziekanem do spraw studentów w tak zwanej charter school. My school, and I'll talk more about this later, but my school focuses on children who have failed or been kicked out for multiple reasons of traditional school. Jest to taki rodzaj szkoły dla dzieci, które z różnego rodzaju powodów zostały wyrzucone albo nie poradziły sobie w takiej tradycyjnej, normalnej szkole. So solving problems is an hourly thing at my job. Więc coś takiego jak rozwiązywanie problemu to jest rzecz, która pojawia się w mojej pracy dosłownie co godzinę. These are the standards that I'm supposed to follow to do my job. Natomiast na slajdzie widzą Państwo standardy, jakie muszę wypełniać, prowadząc moją działalność zawodową. I'm not going to read. It's important. What they say is not as important as to know that there are some standards that guide my work. Ja może nie będę ich bardzo szczegółowo tutaj czytał ani omawiał, natomiast po prostu chciałem podkreślić, że takie standardy istnieją i my się nimi posługujemy. This, as I understand, is one of your requirements or standards for evaluating schools. Jeżeli dobrze rozumiem, to jest jedno z Państwa wymagań czy standardów używanych do oceniania szkół. And again, I just want to make the connection that we all have standards that guide our work. I tutaj właśnie chciałem tylko nawiązać do tego, że my wszyscy mamy standardy, jakimi kierujemy się w naszej pracy. Please don't read it. Tutaj nie muszą Państwo tego czytać. It's a quote from Robert Marzano about what administrators should do. And really, for me, the important words are, we must be responsible. Tutaj to jest taki cytat, który mówi nam o tym, czym powinni zajmować się liderzy edukacyjni i jeżeli chodzi o słowa klucze, to dla mnie są to słowa takie jak odpowiedzialność. And our decisions that we make should be directed to improve student achievement. Oraz podkreśliłem sobie taki fragment związany z tym, że decyzje, jakie podejmujemy, powinny przykładać się na poprawianie wyników studentów. So, root cause analysis. Więc przejdźmy teraz do analizy przyczyn źródłowych. I really like the word and the analogy using a weed. Maybe this appears in my yard. Tutaj bardzo podoba mi się ta analogia, ponieważ po polsku to trochę inaczej brzmi. Po polsku to są przyczyny źródłowe, po angielsku to brzmi, że przechodzimy jakby do korzeni problemu. Stąd pojawia się tutaj obrazek takiego chwasta, który mógłby akurat rosnąć w moim ogródku, jak Pan mówi. So, very much like a lot of schools, a problem pops up and we fix it by pulling away the problem. Bardzo często tak się w wielu szkołach dzieje, że problem nam wyskakuje, tak jak jakiś chwast, my łapiemy za ten chwast, wyciągamy i wydaje nam się, że rozwiązaliśmy problem. And for a moment, maybe my grass looks nicer. I przez moment być może tak jest, mój trawnik znowu wygląda ładnie. But beneath the surface, the problem will come back and usually bigger. Ale gdzieś tam pod powierzchnią cały czas coś się dzieje i ten problem najzwyczajniej w świecie powróci przeważnie ze wzmożoną siłą. So many times in schools, in life,
we treat the symptom, but not the cause of the problem. Więc bardzo często tak się w życiu dzieje, w szkole, w życiu, że jakoś rozwiązujemy, radzimy sobie z objawami, ale nie skupiamy się na przyczynie. So again, it's not so much this process, but the thinking that goes behind the process. You're trying to uncover the real cause of these problems. Więc nie skupiamy się tutaj w pewnym sensie na procesie, ale na samym procesie, ale na całym myśleniu, nad całą ścieżką taką logicznego rozumowania, jaka stoi za tym procesem, żeby w ten sposób, poprzez takie logiczne, myślące podejście, skupić się na przyczynach źródłowych. I'll describe some of the tools and problem-solving methods that go into root cause analysis. Następnie przedstawię Państwu niektóre narzędzia oraz metody rozwiązywania problemów, które związane są z analizą przyczyn źródłowych. This process called the 5 whys was developed for the Toyota company to prevent problems from recurring. I tutaj mamy taki proces, który nazywamy 5 razy dlaczego. To był taki pomysł, takie narzędzie, jakie zostało stworzone w firmie Toyota. Wprowadzono takie narzędzie, aby problemy nie pojawiały się ponownie. A big theory behind this method is that people don't fail, processes fail. I cała teoria, jaka stoi za tą techniką 5 razy dlaczego, może być podsumowana następująco. Ludzie nie zawodzą, natomiast procesy mogą zawieść. If you have small children, for sure you've heard people practice this when they ask maybe why is the sky blue, and you tell them and then they say why and why and why. Na pewno świetnie zrozumieją te osoby, które mają małe dzieci, bo małe dzieci mają właśnie taką tendencję, żeby pytanie dlaczego powtarzać. Więc na przykład dziecko pyta, dlaczego niebo jest niebieskie, wyjaśniamy, a dziecko, ale dlaczego? I na każde kolejne wyjaśnienie znowu pada to samo pytanie. So for me, I've often been called childish, so this method appeals to me very much and it does yield good results. Muszę się przyznać, że sam jestem dosyć dziecinny, więc uważam, że ta metoda jest fantastyczna i daje bardzo dobre wyniki. Now the formal process of root cause analysis includes human causes. Jeżeli popatrzymy na analizę przyczyn źródłowych od takiej strony formalnej, to tutaj mamy taką grupę czynnika ludzkiego, czynnik ludzki, przyczyny związane z człowiekiem. Can you go to the next one? It's this one? Yeah. Okay. So the root cause analysis process looks very much like the scientific method. Więc jeżeli popatrzymy sobie, jak wyglądają te poszczególne etapy analizy przyczyn źródłowych, to jest taka mocno naukowa metoda. So in every problem-solving method I've seen, the number one priority is to define your problem. Więc jeżeli używamy jakiejkolwiek metody naukowej, to zawsze krokiem pierwszym będzie zdefiniowanie problemu. It seems like a very obvious situation, but sometimes it can prove very difficult. Wydaje się to wszystkim bardzo oczywiste, ale to jednak nie oznacza, że zawsze jest to łatwe. Czasami się może okazać bardzo trudne. I think of an oil spill in Alaska, the Exxon Valdez oil spill, which is a big catastrophe. Przypomina mi się taka sytuacja z firmą Exxon Valdez, kiedy doszło do rozlania się ropy naftowej na Alasce. Originally, their big problem was we must clean up this oil. I początkowo oni tak sobie definiowali problem, głównie skupili się na tym, że musimy tę plamę jakoś usunąć. But because this occurred in such a cold area, the real problem was how to unfreeze this oil. Natomiast głównym problemem okazało się, ponieważ to się wydarzyło w takim miejscu na ziemi, które jest bardzo zimne, okazało się, że najpierw trzeba tę ropę po prostu odmrozić. So they use this, why can't we get this oil? We see the oil, we have the machinery to get the oil out, but they still could not get it. They continue to ask why. No więc myśleli sobie tak, aha, no to widzimy tutaj tę plamę, mamy odpowiednie maszyny, jak to mamy zrobić? Więc zadajemy sobie kolejne pytania, dlaczego? So they opened this up to the public for suggestions, and a cement mason, someone who works in cement, came up with the idea to keep shaking the ground so the oil would be free.
I w którymś momencie ta firma zdecydowała się po prostu zwrócić do opinii publicznej. Stwierdziła, że jest otwarta na sugestie, na jakieś może pomysły, jak ten ich problem rozwiązać i okazało się, że specjalista od cementu powiedział im, że może by tak po prostu potrząsać gruntem do momentu, kiedy się ten olej, przepraszam, te ropy naftową uwolni. So the solution did not come from an expert or a scientist. It came from a blue-collar working person who thought, this works for cement, why can't it work for oil? I nagle okazało się, że najlepsza sugestia nie pojawiła się ze strony eksperta w tej dziedzinie, nie pojawiła się ze strony naukowca, tylko takiego robotnika, który był specjalistą od cementu i pomyślał, aha, no to skoro to działa dla cementu, może też zadziała w tym przypadku. I tell that story just to illustrate continuing to ask why and being open to all suggestions is a powerful tool. Ja tutaj przypominam tę historię, ponieważ chcę w ten sposób podkreślić, że metoda zadawania pytania dlaczego jest bardzo potężną metodą w gruncie rzeczy. Takiego zadawania pytania dlaczego i pozostawania otwartym na sugestie. So, coming back to that very important step, identifying your problem, I think what has been useful for me is the definition of a problem, and what works best is anytime, if you think back to our standards, Wracając do tego etapu, jakim jest identyfikacja problemu, dla mnie zawsze najlepiej działały definicje. Jeżeli nawiążemy jeszcze raz do standardów, które Państwo przedtem widzieli. So if there's a deviation from these standards or they're not being met, that is a problem. I możemy sobie sformułować to w taki sposób, jeżeli mamy jakieś odchylenie od standardu albo te standardy nie są wypełniane, to znaczy, że mamy problem. So the most important, and I hope this is what it says, is how does this impact our goals? Więc najważniejszą rzeczą jest, jak mamy tutaj na dole, zadanie sobie pytania, jaki wpływ ma to na nasz cel. So in a school, when teachers tell me, oh, this student is doing this and this, I always respond, well, how is this stopping you from meeting your goals? Więc kiedy w szkole nauczyciele narzekają, a ten student zrobił to czy tamto, to ja mówię, dobrze, a w jaki sposób to powstrzymuje Cię przed osiągnięciem Twoich celów? And before I continue, I should have said this first. If you have any questions or comments, don't wait to shout them out. Powiem teraz coś, co być może powinienem był powiedzieć na samym początku. Jeżeli Państwo mają jakiekolwiek komentarze, pytania, można mi przerywać, zadawać te pytania w trakcie prezentacji. Proszę nie czekać do samego końca. Another method that goes into root cause analysis is called the fishbone diagram. Kolejna metoda, która związana jest z analizą przyczyn źródłowych, nazywa się diagram rybiej ości. It was developed in the 1950s in Japan by a professor Ishikawa. Jest to narzędzie stworzone w latach 50. w Japonii przez profesora Ishikawę. So if this was the only tool you had to solve problems, it's not so bad. I nawet gdyby było to jedyne narzędzie używane do rozwiązywania problemów, nadal nie byłoby tak źle. So many times this is a great way to start. Natomiast teraz bardzo często traktujemy to jako świetny sposób, żeby zacząć to rozwiązywanie problemu. But this makes the assumption that you have clearly identified the problem. Ale na pewno zawsze ta metoda jest związana z takim założeniem, że w bardzo jasny sposób zdefiniowaliśmy nasz problem. So I'm not saying this is a bad method, it just doesn't work for me as well as it can, and as we get into more of the process, I think you'll see the improvements that this other process has made. I muszę powiedzieć, że dla mnie osobiście nie jest to zła metoda, natomiast niewątpliwie jest to dobra metoda gdzieś tam na początek, natomiast jak wejdziemy głębiej w ten proces, to zobaczą Państwo, dlaczego dobrze jeszcze innymi narzędziami jest się posługiwać. And I'm sorry it took this long to get here. I know it's early in the morning. Bardzo przepraszam, że to tyle zajęło, żeby do tego miejsca dotrzeć. Ja wiem, że jest wcześnie rano. So I don't want to waste time, but I do have a funny story. Więc nie chcę marnować Państwa czasu, ale rzeczywiście mam taką zabawną historyjkę. So when I was developing this presentation, I talked with John Fisher, American. Więc kiedy przygotowywałem tę moją prezentację, porozmawiałem sobie z Johnem Fisherem, który jest Amerykaninem. I was trying to come with an example that we could all relate to, and he told me, oh, that's very American-centric of you to think everybody knows the Titanic.
I próbowałem wymyślić jakiś taki przykład do tej mojej prezentacji, do którego wszyscy mogliby się odnieść. Ja bym powiedział, no naprawdę, to jest takie amerykańsko-centryczne, że wszystkim Amerykanom się wydaje, że każdy słyszał o historii Titanica. So of course I called Jaguars. Więc oczywiście zadzwoniłem do pana Grzegorza. And I asked him, Jaguars, do people in Poland know about the Titanic? I zapytałem, Grzegorz, czy ludzie w Polsce słyszeli o Titanicu? And after he stopped laughing, Jak przestał się już śmiać, he told me, of course, we saw the movie, we all know Leo and those people. powiedział mi, no tak, oczywiście wszyscy widzieliśmy film, wszyscy znamy Leo. So I still don't know if John Fisher was playing a joke on me or really he thought this was a problem. Więc teraz to już nie jestem tak do końca pewien, czy John Fisher sobie trochę tak ze mnie zażartował, czy rzeczywiście podejrzewał, że to nie jest aż taka uniwersalna historia, jak mi się wydawało. And Jaguars told me as long as I bought all of his alcohol, he would not tell that story. I Grzegorz obiecał mi, że jeżeli go przekupię alkoholem, to on nie będzie tutaj mnie ośmieszał, opowiadając tę historyjkę innym. So now I'm safe. No ale teraz już sam opowiedziałem, więc jestem bezpieczny. Okay. For a couple of minutes, maybe 5 or 10 minutes, maybe this half and then this half, I want you to put on a note card anything you know about the Titanic and why it sank. To teraz przez następne 5, powiedzmy do 10 minut podzielą się Państwo na takie dwie grupy i na tych małych karteczkach bardzo proszę napisać wszystko, co Państwo wiedzą na temat Titanica, przede wszystkim na temat przyczyn, dla których zatonął. Work as a group to generate one thought per paper. Więc bardzo proszę, żeby pracowali Państwo w grupie i żeby... You mean on one piece of paper, one idea? On one yellow piece, one idea. I w ramach grupy proszę pracować wspólnie, natomiast na takiej jednej karteczce ma się znaleźć jeden pomysł. Jeden pomysł. So maybe 5 minutes, any facts you know about the Titanic and why did it sink. Czyli tak, zarówno fakty, jakie znają Państwo na temat Titanica, ale też powody, dla których zatonął. Jedna myśl na jedną karteczkę, ale pracujemy grupowo. Nie takiej grupy. Góra lodowa. Tak, góra lodowa. To samo. Jeżeli jest górą lodową, no to takie... Tak, no to na początku co wiem. tak, ale to jest też na jednej w pierwszym rejsie. Bardzo. Proszę, bo ktoś wpisuje. Bo ja już po prostu może prosić. To nie ludzie zawiedli. To takie się taka nie do ruszenia. Tak. To proste. Ale skomplikowane. Nie, ale właśnie na to nie składam się. Dajmy jeszcze miłość. O, okej. Mówiliśmy jeszcze o megalomanii, z pewnością jesteśmy najistotniejsi. O, to możemy dodać. Też o Titanicu? Tak. Ale nie mamy. Ej, to wiesz, a nie to znalazłaś. Jeden Leona. Jak już nam zbudowała wiedzę, ja to Głównie wszystko, co wiemy, to wiesz, na pewno też miłość mi się kojarzy ale z tym mi się kojarzy Titanic jako koncert, tak? Z tym mi się kojarzy. Muzyka z aktorami, tak, dobre wrażenie. to grało na końcu. To też się Damy radę, nie psujemy się. To też jest przyczyna. To
So all blue badges, trainers. Może nałożyłeś ciała czyli tak, no też możemy jeszcze zapisać, że była noc. Tak, to może bez lepsza widoczność. Tak, są organizacje. Ignorowanie ostrzegałam, nie mieli szans, można powiedzieć. One more minute. To tak zbudowany, że jak tutaj... No nie, Nie do ruszenia. nawigacja, obserwacja, brak... No i co mamy z tymi karteczkami? Będziemy przypinać ścianę. You can hold them. Można sobie zatrzymać karteczkę. So in my imagination, when I was developing this presentation, I thought we might be sitting at tables. No jak sobie wyobrażałem tę prezentację, to raczej myślałem, że będziemy siedzieć przy stolikach. So the idea would be that you have this in front of you, and as we fill in our chart, you could put the notes into place. Więc sobie wyobrażałem, że w takich stolikach będą takie tablice i jak będziemy sobie tworzyć taki nasz wykres, to Państwo to będą uzupełniać karteczkami. Which is the same thing my staff will do when we're trying to solve a school-wide problem. A dokładnie w taki sposób pracujemy wraz z moimi kolegami w szkole, kiedy próbujemy rozwiązać jakiś problem. Something that's very encouraged when we're brainstorming like this is that there are no bad ideas. I bardzo często przypominamy, że mamy taką zasadę, jak robimy sobie taką burzę mózgów, mianowicie nie ma złych pomysłów. What we just did is trying to get as many facts and as much information as possible. I to, co właśnie tutaj zrobiliśmy taką burzę mózgów, polega na tym, że staramy się zgromadzić tyle faktów i informacji, jak tylko jest to możliwe. So, Maciek asked, are we telling facts or other things that we know or just causes? And my answer to him was everything. Pan Maciek pytał, czy podajemy tylko przyczyny zatonięcia Titanica, czy też jakieś inne fakty. No i ja odpowiedziałem, że wszystko sobie tam notujemy, co wiemy o tej historii. Can we go to the next? Very quickly, the process that I really like the most for root cause analysis is called cause mapping. I tutaj bardzo zwięźle o tym slajdzie, jeżeli chodzi o analizę przyczyn źródłowych, to taki proces, który lubię najbardziej, to jest mapowanie przyczyn. It's three basic steps. Identify the problem, analyze, and then propose solutions. I tu mamy trzy podstawowe kroki. Przede wszystkim zdefiniuj, na czym polega problem, przeanalizuj problem i zaproponuj rozwiązanie. Next one. So a cause map ends up looking something like this. Gdzieś pod koniec tego procesu mapa takich przyczyn wygląda mniej więcej w ten sposób. It reads from left to right. Czytamy sobie te informacje od lewej do prawej. And I think it's an improvement on the fishbone diagram because it lays out causes and effects. I myślę, że to jest taka doskonalsza wersja tego diagramu rybiej ości, ponieważ tutaj mamy zarówno przyczyny, jak i fakty. And it also is built into the system is you must have evidence for facts that you're putting on there. I tak jakby rzeczą dorozumianą w tym systemie jest to, że kiedy podajemy fakty, to mamy jakieś dowody, które stoją za tymi faktami. What did you say?
You mean the red ones? Cel w zakresie bezpieczeństwa. Shall I yeah. Well, no, just so I know what they say. Yeah, like goals on safety. Okay, goals. that's good. Yeah, That's good. yeah. So, on the end are the goals. For us, this would be our standards. Tutaj określane jest jako cele, natomiast w naszym kontekście, naszej szkoły to są po prostu nasze standardy. So it's very typical for a shipping company to have safety goals, vessel or the actual ship's goals, and then business goals. Ale oczywiście w każdym innym kontekście też takie standardy będą występować, więc gdybyśmy mieli na przykład taką, nie wiem, takiego armatora, to na pewno miałby on cele w zakresie bezpieczeństwa, cele dotyczące samego statku oraz cele biznesowe. And so we'll try to quickly walk us through a cause map of the Titanic. It's too late for us to help them, but it's a good example. I teraz zajmiemy się właśnie mapowaniem przyczyn. W tym konkretnym przypadku zatonięcia Titanica. Oczywiście jest za późno, żeby rozwiązać ten problem, ale myślę, że jest to dobry przykład. So if we start an obvious what happened, the Titanic sank. Więc jak sobie zaczniemy od samego początku, no to rzeczą oczywistą, odpowiedzią oczywistą na pytanie, co takiego się stało, jest Titanic zatonął. And most of the time, if you ask anyone, why did the Titanic sink, they will all say, because it hit an iceberg. I przeważnie, jeżeli komuś zadamy pytanie, dlaczego Titanic zatonął, to usłyszymy odpowiedź, bo zderzył się z górą lodową. So a very common mistake is people will identify what happened as the problem. Więc bardzo takim typowym błędem, że kiedy ludzie słyszą, co się wydarzyło, identyfikują jakby pytanie, co się wydarzyło z samym problemem. So to truly identify the problem, we have to look back to our goals. Natomiast, żeby rzeczywiście dobrze zidentyfikować nasz problem, musimy spojrzeć sobie wstecz na nasze cele. For the Titanic example, I'm going to focus on the safety goal. Jeżeli chodzi o ten przykład Titanica, to ja akurat tutaj zamierzam się skupić na celu w zakresie bezpieczeństwa. So, as it's laid out, you see that the sinking of the Titanic is not the problem. 1,500 deaths was the problem. I jeżeli sobie pomyślimy o przykładzie Titanica, to tutaj prawdziwym problemem nie jest to, że Titanic zatonął. Prawdziwym problemem jest 1500 ofiar śmiertelnych. Ships sink all the time, and not everybody dies. I think of the Concordia, which recently sank. Nobody died. Ponieważ to się dzieje znacznie częściej, że statki toną i nie zawsze są przy tym ofiary śmiertelne, tak jak na przykład w znacznie późniejszym przypadku Concordii. So, of course, sinking impacted the vessel goals, but as far as safety goals, the people dying is the real problem. Oczywiście sam fakt zatonięcia Titanica miał też wpływ na te cele w zakresie samej jednostki pływającej, samego statku, ale najważniejszym problemem tutaj są ofiary śmiertelne. Everybody's okay? Tak? Jesteśmy tutaj. Okay. So, when we get to this point, it is time to go back to those 5 whys. Why? Why did this happen? I na tym etapie powinniśmy powrócić do tej metody 5 razy dlaczego. Dlaczego to się wydarzyło. Okay, to the next. Now, in this cause and effect relationship, the Titanic sank, and this is very difficult because I don't know what these say. The Titanic sank. Why? Because the water filled up the hull. Why did this happen? The steel plates bent. Why did this happen? Because the ship hit an iceberg. No i tutaj jak zadajemy sobie kilka razy to pytanie dlaczego i tutaj Pan mówi, że to jest dla niego bardzo trudne, ponieważ nie rozumie polskiego, ale z tym się jak najbardziej zgadza. Czyli Titanic zatonął. Dlaczego? Ponieważ woda wypełniła kadłub. Dlaczego? Ponieważ stalowe poszycie kadłuba wgięło się. I dlaczego? I tutaj kolejna odpowiedź, ponieważ statek uderzył w górę lodową. Now, ships hit icebergs all the time without sinking. To się zdarza znacznie częściej, że statki zderzają się z górą lodową, a niekoniecznie toną. And the steel plates probably would not have bent if they did not hit an iceberg, but the iceberg alone is not the cause. I prawdopodobnie to stalowe poszycie by się nie wgięło, gdyby statek zderzył się z górą lodową, natomiast nie możemy powiedzieć, że góra była tutaj powodem tej tragedii. So as we continue to ask why, in the next slide, it will bring us to another cause. Więc jeżeli tutaj nadal będziemy zadawać sobie pytanie dlaczego, to dojdziemy do kolejnych powodów, kolejnych przyczyn.
I'm sorry. I was telling about our phone call about Titanic. Opowiedziałem właśnie tutaj Państwu, jak rozmawialiśmy sobie przez telefon na temat Titanica. Okay, so we see now the tip of the iceberg as one cause, but also the strength of the steel is another cause for the Titanic sinking. Więc jak tutaj kontynuujemy zadawanie sobie pytania dlaczego, to dochodzimy do wniosku, że jedną z przyczyn zatonięcia Titanica było to, że statek uderzył w górę lodową, ale też drugą przyczyną była wytrzymałość stali. So independently, neither one is a cause. Happening together, this caused the Titanic to sink. Gdyby te rzeczy wydarzyły się osobno, to żadna z nich prawdopodobnie nie byłaby przyczyną zatonięcia Titanica, natomiast kiedy pojawiły się wspólnie, doprowadziły do zatonięcia statku. So if you ask the question, why did the Titanic sink? Those who say because it hit an iceberg, they are correct. Those who say because it had weak steel are also correct. Więc jeżeli zadamy pytanie, dlaczego Titanic zatonął, to te osoby, które mówią, ponieważ zderzył się z górą lodową, no mają rację, ale też rację mają osoby, które mówią z powodu słabej wytrzymałości stali. And as I said, I think it's an improvement on the fishbone diagram because it very visually shows the cause and effect. Why did this happen? Because of this. I wspomniałem o tym, że dla mnie ta metoda jest udoskonaleniem diagramu rybiej ości, ponieważ w sposób bardzo taki przystępny, wizualnie pokazuje nam powiązania przyczynowo-skutkowe. Dlaczego to się wydarzyło? Ponieważ... So reading from the left to the right, asking why, it led us to the cause. Loss of life is our problem. Easy solution, not enough lifeboats. Did somebody write this? Więc jeżeli popatrzymy sobie tutaj znowu od lewej do prawej i mamy ten główny problem zdefiniowany jako 1500 ofiar śmiertelnych, to prostym rozwiązaniem wydaje nam się za mało szalu. Czy któraś z grup ma taką informację na swojej karteczce, że było za mało szalu? Okay, so we have one solution, but it still would not have prevented the Titanic from sinking. Więc tutaj mamy jedno rozwiązanie tego problemu, ale nadal nie zapobiegłoby ono zatonięciu Titanica. Adding more lifeboats would have definitely lessened this number. Więc gdyby tam było więcej szalu, to niewątpliwie ofiar śmiertelnych byłoby mniej. But it would not have saved the Titanic. Natomiast no, nie zapobiegłoby to zatonięciu Titanica. In the cause mapping process, if you look at the next, when you have a solution or possible solution, you add it. It's not a place to stop, but we have one possible solution that we can focus on. W takim procesie mapowania, kiedy pojawia nam się jakieś rozwiązanie, to my je dodajemy do tego wykresu. Oczywiście w tym momencie nie kończymy naszego procesu, nie zatrzymujemy się w tym momencie, ale to rozwiązanie sobie tam zapisujemy. And like problems in schools, as you begin to dig deep into them, you find there's a lot more causes to this problem than just one single solution can fix. I tak samo przecież dzieje się w przypadku problemów, na jakie napotykamy się w szkole. Mianowicie jak zaczynamy tak kopać głębiej, to okazuje się, że to na pewno nie jest jedna tylko przyczyna, którą dałoby się usunąć za pomocą jednego prostego rozwiązania. So in the same manner as we used before, if we continue asking why, we come to the strength of the steel, or the steel hull bending, and we have two causes, the strength of the steel and of course the ship in the iceberg. I podczas tego zadawania pytań doszliśmy do takiego etapu, że doszliśmy do wniosku, że jedną z przyczyn było to, że stalowe pościekadłuba się wgięło, to z kolei miało dwie przyczyny, zderzenie z górą lodową oraz słabą wytrzymałość stali. So if we focus on the strength of steel, an obvious solution would be use stronger steel. Dlatego też jeżeli sobie mówimy o tej wytrzymałości stali, czy też słabej jakości stali, no to natychmiast przychodzi nam do głowy takie oczywiste rozwiązanie, czyli mocniejsza stal. Which leads us to another possible cause. Even if the steel was strong, I have heard in this discussion that it was a very poor design. Ale tutaj też może nam przyjść do głowy kolejna rzecz. Być może to nie był problem z jakością stali, czy z wytrzymałością stali jako taką, ale możemy też czasem usłyszeć, że być może sam projekt był wadliwy. So continuing, from here,
it is logical to ask, why did this ship hit the iceberg? Więc być może jak kontynuujemy cały ten proces, to skupmy się też na tej drugiej przyczynie, czyli że statek zderzył się z górą lodową. So if we take this cause, ship hit the iceberg, and ask why, we have going too fast, the size of the rudder for steering, and saw the iceberg far too late. Czyli jesteśmy na tym etapie, że statek uderzył w górę lodową, nadal zadajemy pytania dlaczego i ostatecznie dochodzimy do takich trzech przyczyn, mianowicie za duża prędkość, rozmiary steru oraz fakt, że marynarze zobaczyli górę lodową zbyt późno. So in this very quick analysis of why the Titanic sank, already we have identified 3 solutions that very likely could have prevented the loss of life. Czyli analizujemy sobie tę sytuację związaną z zatonięciem Titanica i już bardzo szybko, podczas takiej krótkiej dyskusji, krótkiej burzy mózgów, stworzyliśmy sobie takie 3 rozwiązania. I być może gdyby te 3 rozwiązania zostały zastosowane wspólnie, to zapobiegłyby zatonięciu Titanica. Oraz tym 1500 ofiarom śmiertelnym. As I said, I don't like fancy very much. Wspomniałem już, że nie lubię może takich modnych terminów zbytnio. But some people do. If you really like fancy software, for sure you can buy software that will do this for you. Ale jeżeli na przykład ktoś lubi jakieś takie fajne, nowoczesne oprogramowanie, to niewątpliwie można sobie kupić takie oprogramowanie, które dla nas stworzy coś takiego. I work much better with post-it notes and paper. Ja akurat jestem taką osobą, której lepiej się pracuje z tymi żółtymi karteczkami na papierze. At the conclusion of this presentation, I do have links to places where you could get this software or see this whole map, which is very large, played out. Natomiast pod koniec mojej prezentacji we wnioskach ja będę miał umieszczone linki do takich stron, gdzie można zakupić na przykład takie oprogramowanie albo gdzie mamy rozbudowany cały taki wykres. As building administrators, part of our job is accountability. Jeżeli pracujemy jako tacy administratorzy w szkole, to mamy wpisaną jakby odpowiedzialność za nasze decyzje, za naszą pracę. So there has to be some system to make sure these solutions are put in place. Więc musi istnieć jakiś system, dzięki któremu rozwiązania takich problemów zostaną wprowadzone w życie. I like a chart like this where you identify, here's our causes, what happened. Ja bardzo lubię akurat taką prostą tabelkę, w której mamy następujące informacje, czyli przyczyna tego, co się wydarzyło, na przykład tutaj właśnie mamy 3 punkty. So I hope it says this, not enough lifeboat, speed, strength of steel. Mam nadzieję, że po polsku to jest to samo, co ja mam po angielsku, ale tak, za mało szoru, prędkość wytrzymałość stali kadłuba. And we have our solutions or possible solutions, more lifeboats, slow down, change materials. I mamy możliwe rozwiązania, czyli więcej szalów, wolniej płynąć oraz zmienić materiał elementów stalowych. Now, if this was before the Titanic's trip, we would assign these problems to specific people. Gdyby to się oczywiście działo jeszcze zanim Titanic wypłynął w swoją podróż, to bardzo możliwe, że albo moglibyśmy po prostu tutaj przypisać do każdego z tych punktów osobę odpowiedzialną za ten aspekt. And of course, you need deadlines. When will this be done? Concrete. Potrzebujemy też bardzo konkretnych terminów wykonania. Do kiedy to musi być zrobione? And when that date passes, you tell, yes, it's working, no, it has not been done, or maybe it's in progress. I kiedy minie nam ten termin wykonania, to musimy sobie odpowiedzieć, tak, to już działa, zostało wdrożone, albo nie zostało, albo, nie wiem, działania są w toku. Before I continue, are there questions, comments? Zanim przejdę do części dalszej, komentarze, pytania jakieś z Państwa strony? O naszych polskich tabelkach, bo gdyby ona nie jest jakąś tajemnicą, ale w Polsce nie mamy statusu chyba, nie? Nie wpisujemy sobie działa, nie działa. Gdzie mamy zarejestrowanie, but I don't think we have this last column called status. I don't think we have it in our Polish version, because basically these are very common sense and reasonable things. I don't think we have the status column. Just okay. So I think this is an important one, because if I'm this person
and I know this box will never get filled out, I really have no incentive to get my job done. Natomiast no, tak moim zdaniem to jest bardzo ważna część tabelki. Właśnie ta tabelka z napisem status, ponieważ jak jestem osobą odpowiedzialną za prowadzenie czegoś w życie, no to jak nie ma tej części status, albo na jakim jesteśmy etapie, to ja nie czuję się jakoś tam specjalnie zmotywowany, nie mam żadnej zachęty, żeby się szczególnie do tego przyłożyć. For sure in my real life, I know my principal has given me certain tasks to do that I knew he would never check up on, and those tasks are still waiting to be done. A w takim prawdziwym życiu, no to ja wiem, że często mój szef każe mi zrobić to czy tamto, ale często mam gdzieś tam świadomość, że on po prostu tego nie sprawdzi i one gdzieś tam sobie czekają miesiącami. I think when you know there will be no follow-up, it gives the message that this is not an important task. Ja myślę, że to jest tak, że jeśli wiemy, że nie będzie jakiejś kontynuacji, że to nie będzie w którymś momencie sprawdzone, no to po prostu nie czujemy się zmotywowani, dostajemy gdzieś tam taki przekaz, że to nie jest może bardzo ważne. And as school leaders, we all know if we want somebody to do something for us, they should expect that we're going to check their progress. Jako liderzy edukacyjni wiemy, że jeżeli ktoś ma wykonać jakieś zadanie, to powinniśmy to po prostu na pewnym etapie jakoś tam sprawdzić, jak wyglądają postępy w wdrażaniu tego pomysłu. We'll go to the next. So now I'll give you an example from real life. Even the Titanic is real, but this is from my life. Czyli teraz taki przykład akurat z mojego życia zawodowego. As I said, I work now at the Phoenix Academy. W tym momencie pracuję w akademii, która się nazywa Phoenix Academy. And I was hearing our first lecture yesterday, and it was causing me a little stress as she was talking about the evil of charter schools. Wczoraj podczas pierwszego wykładu pani nawiązywała do właśnie tego rodzaju szkół, które się nazywają charter schools i wspominała o różnego rodzaju minusach takiego rozwiązania, co mnie nieco stresowało. And I actually share many of her thoughts about charter schools. Chociaż oczywiście zgadzam się z niektórymi z tych przemyśleń. I have been at this present school for 4 years now. W obecnej szkole pracuję od 4 lat. Before I worked there, I also thought this school was evil. I zanim rozpocząłem swoją pracę w tej szkole, też wydawało mi się, że to jest po prostu zło wcielone. Because this was one school that was pulling many students away from our existing school. Ponieważ to była taka szkoła, która w pewnym sensie wyciągała bardzo wielu uczniów z naszej szkoły, czyli tej szkoły, w której pracowałem poprzednio. But now that I've been working there, I see that this school is one possible solution to a big problem in public school. I teraz, kiedy pracuję właśnie w tej szkole typu charter school, to widzę, że to jest jedno z możliwych rozwiązań pewnych problemów, które występują w takich typowych szkołach państwowych. In America, we also pay attention to the PISA results. W Stanach Zjednoczonych my również zwracamy baczną uwagę na wyniki PISA. And it's rather depressing to see where we have fallen and fallen and fallen. I to jest oczywiście bardzo przygnębiające, jak widzimy, że tam gdzieś spadają te nasze wyniki bardzo stopniowo, ale konsekwentnie. But our very positive leaders remind us, well, if we used only our best students, if we removed our low performing students, we would be right at the top. Natomiast niektórzy nasi liderzy edukacyjni, którzy starają się zawsze utrzymać takie pozytywne podejście, mówią, ach, no to może skupmy się na naszych najlepszych studentach, w ogóle gdzieś tam odsuńmy tych słabych, to wtedy od razu zobaczymy, jak nam te wyniki skoczą. Which would be wonderful, except for those students actually do exist. No oczywiście byłoby fantastycznie, ale co zrobić z faktem, że ci słabsi uczniowie no po prostu są. So as a response to this problem of these very low performing students, the Phoenix Academy allows them to remove them from their school and focus on those higher performing students. Więc rzeczywiście jest to jeden z pomysłów Phoenix Academy na rozwiązanie tego problemu, mianowicie, żeby ci uczniowie słabsi przeszli do naszej szkoły, wtedy ta szkoła taka zwyczajna może się skupić na oczywiście uczniach, którzy osiągają lepsze wyniki. And at the Phoenix Academy, because we are a charter school, we have great freedom to adjust our schedules and our instructional methods to suit these very special needs students. I w naszej szkole mamy bardzo dużą taką elastyczność, możliwość dostosowywania programu nauczania, metod nauczania do potrzeb tych studentów, często szczególnych potrzeb edukacyjnych.
So when I began at the Phoenix Academy 4 years ago, we had 650 students. Więc kiedy rozpoczynamy współpracę z Phoenix Academy 4 lata temu, mieliśmy 650 uczniów. We have 4 buildings. 4 budynki. We have one primary building which is in downtown Toledo. Mamy jeden budynek, który jest jakby szkołą podstawową i znajduje się w centrum Toledo. Probably most of you don't know about Toledo. It's a smaller version of Detroit. Być może nie wszyscy z Państwa słyszeli o Toledo, to jest taka miniaturowa wersja Detroit. So Toledo largely exists because of the auto industry. A więc Toledo istnieje głównie dzięki przemysłowi samochodowemu. And as their problems have increased, so have Toledo's problems. I kiedy zaczęły się problemy z przemysłem samochodowym, zaczęły się też problemy dla miasta Toledo. Toledo has more vacant or unused buildings than any other large city in America. Ponieważ na przykład w tym momencie Toledo ma o wiele więcej opustoszałych, nieużywanych budynków niż jakiekolwiek inne miasto w Stanach Zjednoczonych. Most of our students have a criminal record. Większość z naszych uczniów ma jakąś przeszłość kryminalną. They have been kicked out of multiple schools before they reach us. Bardzo często byli wyrzucani z licznych szkół, zanim przyszli do naszej szkoły. Or they were having such low achievement and a horrible time, they simply dropped out. Albo mieli do tego stopnia złe oceny i w ogóle tak bardzo słabo im się wiodło w tej wcześniejszej szkole, że po prostu sami rezygnowali. Now, with all of these things going, many other charter schools have popped up in the area. I w związku z tak trudną sytuacją, akurat na tym naszym obszarze pojawiło się znacznie więcej takich szkół tego typu jak moja. I should state, we are a non-profit school. We don't make any money. My jesteśmy szkołą typu non-profit, więc nie zarabiamy żadnych pieniędzy. It's free for all students. We provide transportation. We have another section. I'll let you finish that first, because this will be long. To jest szkoła, do której nasi uczniowie uczęszczają za darmo. Zapewniamy im transport. Inside the Phoenix Academy, as part of a smaller school, we have the Polyfox Academy. Polyfox is a name. All right, just w ramach naszej Phoenix Academy mamy też taką szkołę, która się nazywa Polyfox Academy. This school has 130 students, all of whom are either pregnant or parenting teenagers. Jest to taka specjalna jednostka szkolna, w której mamy 130 uczniów i są to albo nastolatki w ciąży, albo też nastolatkowie, którzy są samotnymi rodzicami. Why the idea at all that you have, yes. That we have this other school. Most of these young ladies drop out of school. No, ponieważ większość tych młodych przyszłych matek po prostu przestała chodzić do swojej szkoły, rzuciła szkołę. Ja to rozumiem, tylko dlaczego akurat specjalnie szkoła dla dziewcząt, czy to w ciąży, czy z małymi dziećmi dla młodocianych rodziców, a dlaczego ich nie wymieszano w innych Yes, I actually understand that they may have dropped out, but my question was rather, what is the reason behind the idea of putting them together in one school and not mixing with other students with problems? In this school, not only do they get their normal academic content, but there is information giving on what's going on with their bodies as they progress through their pregnancy. We make special arrangements with community agencies to provide child care and health care. Ponieważ tutaj oprócz takiego normalnego programu nauczania dostarczamy też takim dziewczynom informacje na przykład o tym, co się dzieje z ich ciałami, kiedy ta ciąża postępuje. Przekazujemy informacje o różnego rodzaju instytucjach, które znajdują się w danej społeczności, które mogą im na przykład pomóc w procesie wychowania dzieci i tak dalej. And in many of the schools that these girls come from, to have a very pregnant girl in a crowded school is rather dangerous. I do tego jeszcze dochodzi taki czynnik, że w bardzo wielu szkołach, do których chodziły wcześniej, po prostu taka dziewczyna w mocno zaawansowanej ciąży, w bardzo zagęszczonej, zatłoczonej szkole, no po prostu jest niebezpieczna. It also helps to reduce some of the stigma attached to being a pregnant girl in a school. W ten sposób też staramy się usunąć pewnego rodzaju taki stygmat związany z tym, że taka nastolatka może odczuwać się po prostu jakoś stygmatyzowana, że jest młodą dziewczyną w ciąży w szkole. Bardzo nie jest swoiste getto. But isn't it a kind of ghetto for pregnant girls?
It is in the neighborhood that most of them live. To jest akurat w takiej okolicy, że to nie jest aż takie bardzo szczególne. Now we do get pregnant girls from all over the area. My mamy akurat te dziewczyny w ciąży z takiego całego jakiegoś większego obszaru. But probably 95% are inner city, African American, very low income females. Natomiast myślę, że mniej więcej 95% tych dziewczyn to są dziewczyny gdzieś z takich bardzo ubogich rodzin, bardzo często są to Afroamerykanki. So as the dean in charge of discipline, most of my issues come from the Polly Fox Academy. Więc muszę powiedzieć, że jako taka osoba, która zajmuje się kwestiami dyscypliny, chyba najwięcej jakichś takich problemów do rozwiązania mam właśnie w tej Polly Fox Academy. And it's probably easy to imagine if you put 100 pregnant females together, you're going to have some tension and some anxiety. Można sobie chyba to dosyć łatwo wyobrazić, że jeżeli zgrupujemy razem 100 młodych dziewczyn w ciąży, to nastąpią różnego rodzaju napięcia, niepokoje, to jest łatwe do wyobrażenia sobie. Very not connected to the presentation, but very often the problems arise from different girls having the same father. Bardzo często, to tak akurat odchodząc może od głównej myśli mojej prezentacji, od prezentacji jako takiej, ale bardzo często przyczyną problemu jest to, że kilka dziewczyn jest w ciąży z tym samym chłopakiem. So, yeah, my job is very exciting every day. Muszę powiedzieć, że moja codzienna praca jest naprawdę ekscytująca. I'm very happy I had children before I started this job because maybe now it would be different. Więc naprawdę jestem absolutnie szczęśliwy, że ja akurat miałem dzieci wcześniej, zanim zdecydowałem się na tę pracę. So I'm getting a little off target, but really the graduation ceremony for Polly Fox Academy is incredibly inspiring and emotional to hear these young ladies tell their stories and how if it wasn't for Polly Fox Academy, they never would have graduated high school. Ale muszę powiedzieć, może odchodząc tak troszeczkę od głównego tematu prezentacji, że rzeczywiście taka ceremonia ukończenia tej szkoły, tej Polly Fox Academy jest naprawdę bardzo emocjonująca, inspirująca jednocześnie, kiedy te dziewczyny opowiadają, jak to ta szkoła była dla nich pewnego rodzaju ratunkiem i jedyną szansą na uzyskanie edukacji. Most of the students from Polly Fox, by the time they graduate, are 20, 21 or 22. Ponieważ te osoby, które kończą Polly Fox Academy, bardzo często jak już tę szkołę kończą, to są mniej więcej w wieku 20-22 lat. So if you ever come to America and want to take a wonderful field trip, come and visit me. You'll go back loving your school, I guarantee. Jeżeli ktoś z Państwa będzie w Stanach, będzie miał tylko na to ochotę, to bardzo serdecznie zapraszam. Można tę Polly Fox Academy odwiedzić. Zapewniam, że wrócą Państwo z przekonaniem, że w Państwa szkołach jest fantastycznie. But at the same time, and we do visits to all teachers, very often teachers will come and want to work there. Ale z drugiej strony rzeczywiście tak się dzieje, że mamy bardzo często wizyty różnego rodzaju nauczycieli, oni przyglądają się naszej pracy i potem niektórzy z nich chcą wrócić, po prostu chcą w tej naszej szkole pracować. So it takes a special person to teach and work there, but they are doing a very important job, I believe. Więc niewątpliwie trzeba mieć konkretne predyspozycje, żeby akurat w tej szkole pracować, natomiast niewątpliwie daje to dużą satysfakcję. So I'll get back to what I'm here for. Wracamy do prezentacji. So a problem we've had at the Phoenix Academy lately is we have gone from 650 students to this year we are under 500. Problem, jaki zauważyliśmy w Phoenix Academy, wyglądał tak, że mieliśmy coraz mniej uczniów i tak jak powiedziałem wcześniej było to 650, natomiast w tym roku to było poniżej 500. And a big cause for this, if we could go to the next. Two big causes. Many other options for these students. In downtown Toledo, maybe 50-kilometer area, there are 13 charter schools. Kiedy zaczęliśmy identyfikować problem i szukać przyczyn, to doszliśmy do tego, że mamy dwie przyczyny w gruncie rzeczy. Mianowicie jedną z przyczyn jest to, że jest bardzo dużo innych ewentualności, innych opcji, czyli powiedzmy, że w obrębie takiego obszaru 50-kilometrowego jest 13 innych szkół tego typu. In most of these other schools, very low standards. Many teachers are not certified or qualified teachers, and the students can basically do whatever they want. W bardzo wielu tych szkołach
Standardy są naprawdę bardzo niskie, czyli na przykład pracują tam nauczyciele bez właściwych kwalifikacji i generalnie można powiedzieć, że uczniowie robią tam, co tylko im się podoba. And there are also increasing opportunities to earn your GED. You have this in Poland? GED, graduate something degree, graduate equivalency degree. Could you continue because Sure. So easier for me. Sorry. Yeah. Sure. So the students can go and take a test, which gives them a fake diploma. Tutaj jest jakaś taka sytuacja, myślę, że to nie ma chyba odpowiednika w polskim systemie, natomiast jest taka możliwość, że uczniowie mogą podejść do takiego egzaminu, do takiego testu, który daje im pewnego rodzaju fałszywy dyplom, ponieważ to się nazywa taki stopień równorzędny stopień ukończenia szkoły. Nie potrafię tego inaczej przetłumaczyć. Nie sądzę, żeby był jakiś ekwiwalent w polskim systemie. Ale podchodzą do testu i dostają pewnego rodzaju fałszywy dyplom, tak jak Pan to określa. Could you elaborate on that? Because I guess it is not in the Polish system. So. No, well, it shouldn't be in the American system either. To nie powinno być nawet w amerykańskim systemie, więc dobrze, w polskim tego nie ma. It's called a graduate equivalency degree, so it's like a diploma. Czyli mamy tutaj taką ładną nazwę, że to jest odpowiednik ukończenia szkoły średniej, więc powiedzmy, że jest to taka nazwa, która sugerowałaby, że jest to pewnego rodzaju dyplom ukończenia takiej szkoły. A student simply goes to a testing center, they take a test, and they either pass or they fail. Czyli taki uczeń udaje się do takiego centrum egzaminacyjnego, tam podchodzi do testu, no i oczywiście zdaje lub nie zdaje. And this is a two-sided problem for us because one, it pulls our students away, and two, the exam is very hard. So typically the students will fail and then give up on school altogether. Tutaj w pewnym sensie powoduje to dwojakiego rodzaju problem dla nas, ponieważ z jednej strony odciąga tych studentów od nas, oni nie przychodzą do nas, tylko decydują się na taki test, ale z drugiej strony taki test wcale nie jest łatwy, on jest raczej bardzo trudny i wielu studentów, wielu uczniów, kiedy taki test obleje, to już w ogóle decyduje się na, po prostu rezygnuje z edukacji. Okay, going on. Could we go back one? Sorry. So this other problem of poor attendance. Tutaj mówiliśmy sobie o przyczynach tej sytuacji. Jedną były te pozostałe opcje, a druga przyczyna to słaba frekwencja. Many of the students at our school had struggled in traditional school because they had poor attendance. Wielu naszych uczniów miało ogromne problemy w tradycyjnej szkole, bo po prostu mieli słabą frekwencję. The law in Ohio says that if a student misses 17 days in a row, they must automatically be withdrawn from your school. Ponieważ mamy taki przepis w Ohio, że jeżeli uczeń opuści 17 dni z rzędu, to automatycznie jest wyrzucany ze szkoły. So once they are withdrawn, they cannot be re-enrolled until the next term. Więc kiedy taki student czy taki uczeń zostanie usunięty ze szkoły, nie może być do niej przyjęty przed następnym semestrem. To re-enroll, they have to come back into school and provide all their documents, including their proof of residence and all these things. And for a lot of these students, this is too much and they just won't do it. I zanim zostaną ponownie przyjęci, to muszą się pojawić w tej szkole z całym kompletem dokumentów, między innymi jakieś takie coś odpowiednich dowodów zameldowania i różnego rodzaju dokumenty. I dla bardzo wielu tych uczniów to się okazuje za skomplikowane i oni po prostu nigdy się już tam nie pojawiają. So even though we are a charter school and don't have to follow many of the rules that traditional schools do, attendance rules are very strictly enforced. Natomiast my w naszej szkole mamy tak, że bardzo wielu przepisów, którymi kierują się takie szkoły tradycyjne, nie musimy stosować, natomiast jeżeli chodzi o frekwencję, również mamy bardzo ścisłe przepisy. And very much like Poland is developing the school evaluation system, in Ohio they are developing a system to evaluate charter schools, which should eliminate some of the very low functioning or non-functioning schools. I tak jak w Polsce tworzy się taki system ewaluacji szkół, podobnie w Ohio tworzy się system ewaluacji tych szkół, typu charter schools, takich jak moja, żeby one coraz lepiej funkcjonowały. It's no longer a secret. It is very clear to the public that there are some schools out there functioning only to make money and not to serve the students. Ponieważ to już nie jest żadną tajemnicą dla opinii publicznej, że bardzo wiele szkół tego typu funkcjonuje po prostu dla celów zarobkowych, a nie po to, żeby świadczyć takie usługi edukacyjne, jakby się o tym spodziewało.
So it will be a slow process, but eventually the schools that are doing what they should, like I believe my school is, we will survive. Many others won't. Niewątpliwie taki proces ewaluacji będzie procesem długotrwałym, powolnym, ale myślę, że gdzieś pod koniec tego procesu przetrwają właśnie takie szkoły jak moja, które, jak uważam, robią dokładnie to, co powinny. So when we look at our poor attendance, there's three, why do these kids not come? There are three main reasons. One, czyli jesteśmy na etapie słabej frekwencji, nadal kontynuujemy zadawanie tego pytania dlaczego i tutaj dochodzimy do takich trzech przyczyn słabej frekwencji. So one reason is lack of progress. Pierwszy powód, pierwsza przyczyna to brak postępu w nauce. The students, as you can imagine, struggle in traditional school because they lack basic skills. Taki uczeń kiepsko sobie radzi w tradycyjnej szkole, bo jak możemy się domyślić podstawowych umiejętności. And although our school makes great accommodations, they still have to prove that they are learning and performing. I mimo, że my w bardzo dużym stopniu staramy się dostosować do potrzeb naszych uczniów, to jednak taki uczeń musi udowodnić, że czegoś się uczy i że się rozwija, że dokonuje postępu. So after consistent failure, many students will drop out. Natomiast jeżeli to się nie udaje, jeżeli tych postępów jest brak, to po prostu często uczniowie rezygnują. In Ohio, maybe in all of the United States, once a student reaches the age of 16, they have the right to drop out of school. Ponieważ zgodnie z prawem w Ohio, ale myślę, że też w większości stanów w Stanach Zjednoczonych, kiedy uczeń kończy 16 lat, to ma prawo zrezygnować ze szkoły. And for some families, this is important because then those kids can go to work and make money for the family. Dla niektórych rodzin to jest ważne, ponieważ taka 16-letnia osoba może zrezygnować ze szkoły, pójść do pracy i zacząć zarabiać pieniądze na te rodziny. And this mentality is very hard to break through to these parents that if your child would stay in school for a few years, then they would get a much better job and provide much more for the family. Bardzo trudno jest zerwać z taką mentalnością i wyjaśnić takim rodzinom, że jeżeli zdecydują się na pozostawienie tego dzieciaka na jeszcze kilka kolejnych lat w szkole, to potem taka osoba dostanie znacznie lepszą, lepiej płatną pracę. Bardzo ciężko jest to wyjaśnić. Another reason is discipline, and this causes me great trouble because I am the one who enforces the discipline. I kolejną przyczyną jest dyscyplina. To jest akurat taka sprawa, która bardzo tutaj mocno mnie dotyka, ponieważ ja jestem tym specjalistą, który tymi sprawami się w naszej szkole zajmuje. So I'm faced with finding very creative ways to impose consequences for unwanted actions. Dlatego też muszę się wykazać bardzo dużą kreatywnością, żeby stworzyć jakiegoś rodzaju system takiego ponoszenia konsekwencji za jakieś niepożądane zachowania. But when students bring weapons or drugs or they fight, I have very little room to do much other than put them out of school for a short time, but I still have to remove them from the school. Natomiast kiedy mamy takie sytuacje, że uczniowie przynoszą do szkoły broń, narkotyki, biją się, no to ja nie mam zbyt wielu opcji, po prostu muszę ich na jakiś krótki czas zawiesić. And for some reason which I haven't identified, a lot of these students, if they get suspended from school, they don't return. Ale z jakiegoś powodu tacy uczniowie, którzy zostają zawieszeni, po prostu często nie wracają. Ja nie do końca jeszcze ten powód identyfikowałem. And then life events is a big thing. A lot of times it means they've been arrested, they've committed a crime outside of school and are in jail. I kolejną przyczyną są tutaj wydarzenia życiowe. Bardzo często pod tym hasłem się kryją na przykład aresztowania, ponieważ taki uczeń popełnił przestępstwo, został aresztowany. For our students who are under 18 years of age, this is much less of a problem because they don't go to real jail. To jest o wiele mniejszy problem dla naszych uczniów, którzy jeszcze nie ukończyli 18 roku życia, ponieważ oni nie idą do takiego prawdziwego więzienia. So the idea from the local government is if they're not 18, we can try to save them still, we can fix them. Ponieważ taki powiedzmy samorząd lokalny myśli sobie w taki sposób, jeżeli oni nie są jeszcze pełnoletni, nie ukończyli 18 roku życia, to jeszcze są do uratowania, jeszcze nie musimy ich umieszczać w więzieniu. But if this crime they commit happens on their 18th birthday or after, I guess they're not savable anymore, they go to real jail. Natomiast jeżeli przestępstwo popełnili już w wieku lat 18, nawet poczynając od dnia 18 urodzin, no to są traktowani jako taka osoba nie do odratowania w pewnym sensie i już po prostu trafiają do prawdziwego więzienia. And Ohio state law says if a student is
in prison, real adult jail, they are automatically pulled from their school and you receive no more funds for that student. I przepisy w Ohio stanowią, że jeżeli uczeń trafia do takiego prawdziwego więzienia, to automatycznie oznacza to jego wyrzucenie ze szkoły i jego nauka w szkole nie jest już finansowana. So, as a staff trying to address these problems, we try to not waste times on things that are out of our control. Jako pracownicy szkoły, którzy starają się jakoś rozwiązać te problemy, próbujemy nie skupiać się na sprawach, nad którymi nie mamy żadnej kontroli. So as far as discipline is concerned, how can we go to the next? With discipline, it's not going to change. We have to punish criminal behavior. Więc jeżeli chodzi o dyscyplinę, to sytuacja się nie zmieni. Po prostu musimy jakoś karać takie niepożądane zachowania. Now we do spend a lot of effort, especially in my office, on changing these behaviors. Szczególnie w moim biurze skupiamy się bardzo i myślimy nad tym, jak zmienić takie niepożądane zachowania. But in the root cause analysis process, it is important to put your efforts on things you can actually change. Natomiast w takim procesie analizy przyczyn źródłowych najważniejsze jest to, żeby skupić się na tych elementach, które można zmienić. So from this example, the lack of academic progress came down to 4 main causes. Więc tutaj mamy brak postępów w nauce. Jak zadawaliśmy sobie pytanie dlaczego, to dotarliśmy do 4 przyczyn. Very poor reading skills. Bardzo słaba umiejętność czytania. Lack of a plan or organization from the student. Bardzo słaba organizacja takiego ucznia. Failing to pass state tests. Niepowodzenie, nieumiejętność zdania testów stanowych. I can talk on this. In Ohio, all students to graduate have to pass 5 tests: math, reading, writing, science. There's another subject. Social studies, yes. Citizenship. Więc może jedno słowo na temat tych testów stanowych. W stanie Ohio, żeby ukończyć szkołę średnią, taki uczeń musi podejść do 5 egzaminów, czyli to jest egzamin z matematyki, czytanie, pisanie, nauki ścisłe oraz taki egzamin obywatelski, czyli powiedzmy socjologia. So this is one half of the requirement to graduate. The other half is you earn credits. I don't know if you have this system in Poland. To jest tak jakby połowa tych rzeczy wymaganych, które należy zrobić, żeby ukończyć tę szkołę średnią. Drugą połową jest zdobycie odpowiedniej ilości punktów. Ja nie wiem, czy to podobnie wygląda w systemie polskim. Okay, so in America, if I'm a 15-year-old and I finish my math class, I get 1/2 of a credit. 1/2. 1/2. Okay. Jak na przykład jestem w Ohio takim 15-latkiem, który kończy zajęcia z matematyki, to dostaję za to połowę punktów. So over 4 years, a student must attain or reach 20 credits. I w sumie taki uczeń przez 4 lata nauki musi zdobyć 20 punktów. My daughter is 16 and she already has 18 credits. Moja córka ma lat 16 i już na tym etapie ma 18 punktów. So this 20 credits is reachable, very reachable. Więc naprawdę ten poziom minimalny, poziom 20 punktów jest łatwy do osiągnięcia. So we have many students who have earned their credits, but cannot pass, I don't know where it is, cannot pass the test. Więc mamy taką grupę studentów, którzy rzeczywiście te 20 punktów czy więcej zdobyli, natomiast nie poradzili sobie na testach stanowych. So they begin taking these tests in year 10 of, we have 12 years, so in year 10 they begin taking the tests. Ogólnie w całym naszym systemie mamy razem 12 lat nauki, więc oni zaczynają podchodzić do tych testów w 10 roku nauki. Once the test is passed, they never take it again. Kiedy taki test zostanie zdany, to oni już nigdy do niego ponownie nie podchodzą. If they don't reach the minimum score, they can take the test up to 6 more times. Natomiast jeżeli im się nie powiedzie na takim teście, to mają jeszcze 6 podejść. Most of these students, after 3 or 4 times, they give up. Większość studentów natomiast po 3., 4. podejściu już się poddaje. And I'll talk more on this in a moment. Za moment jeszcze to omówię szerzej. And finally, a big problem for our students is very poor math skills, basic math. Natomiast kolejną przyczyną tego braku postępu w nauce są słabe podstawowe umiejętności matematyczne. Before you go, our school, the curriculum is online.
Jeżeli chodzi o program nauczania naszej szkoły, to on się znajduje online. So students come to school, but their work is done in front of a computer. Uczniowie przychodzą do szkoły, natomiast ich praca jest po prostu wykonywana, oni wykonują swoje działania, swoje prace siedząc przed komputerem. We have teachers for every subject. Mamy nauczycieli każdego przedmiotu, but they help as needed. Ale pomagają takim uczniom wtedy, kiedy uczniowie tego potrzebują. So this could be a classroom if you all had a laptop on your lap. Tutaj moglibyśmy sobie wyobrazić, że jesteśmy taką właśnie typową klasą, gdyby każdy z nas miał, nie wiem, na kolanach laptopa. And if I was the teacher, I'm like, oh Johnny, you need a little help, and I would help them. Więc mógłbym zadawać takie pytania, o może potrzebujesz pomocy, tak? I wtedy podchodzę i pomagam takiemu uczniowi. This help might be pointing them to a website or using a textbook or pulling them out of the group and doing some work on paper to help them. I ta pomoc może wyglądać tak, że kieruję takiego ucznia na jakąś stronę internetową, albo też pracujemy razem przy pomocy podręcznika, albo wyciągam go na moment z takiej pracy grupowej i wykonujemy jakąś pracę indywidualną na papierze. So part of the attraction to our school is that students can come and decide what they want to work on when they want to work on it. There are no set schedules for work on. I tutaj częścią naszej szkoły, która wydaje się tym uczniom taka bardzo atrakcyjna, jest to, że uczeń w naszej szkole może podejmować bardzo dużo decyzji co do tego, kiedy, czego chce się nauczyć, czyli jesteśmy bardzo elastyczni, nie ma takich sztywnych ram. And as we all know, the internet is always open, so another benefit of our school is our students can also work at home, at the library, in the middle of the night, in the morning, whenever they want. No i wiadomo, że internet jest zawsze czynny, więc nasi uczniowie mogą się uczyć też w domu, w bibliotece, w środku nocy, wcześnie rano, kiedy im to odpowiada. So what we discovered is a lot of children had no plan and we just kind of do a little here and a little here, but never make progress. Zorientowaliśmy się jednak, że bardzo wielu uczniów nie ma takich umiejętności organizacyjnych, więc jakieś tam prace wykonywali to tu, to tam, ale generalnie to było na tyle niesystematyczne, że nie robili postępów. So through this process, and you could go to the next, we came up with a very easy solution that without using root cause analysis, we may have never come up with a solution, but it was very simple. We put them on a calendar program. I tutaj poprzez taką właśnie analizę krok po kroku doszliśmy do rozwiązania, które w gruncie rzeczy jest bardzo proste, ale gdybyśmy przez ten cały proces nie przeszli, prawdopodobnie byśmy tego nie wymyślili, czyli wprowadziliśmy tutaj taki program kalendarzowy. So a student will work with an individual teacher and we will literally take a calendar and say on Monday you need to do this, 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 Tuesday, and we'll go all the way through and by the end of the week you will have earned this many credits. Więc taki uczeń pracuje indywidualnie z nauczycielem i najnormalniej w świecie nauczyciel bierze kalendarz i mówi tak, do poniedziałku musisz zrobić to i to, do wtorku to i to, do piątku to i to i są bardzo konkretne porcje materiału czy zadania, które są do wykonania w tych terminach. This very simple solution that takes 10 minutes to do has improved the results amazingly. I to naprawdę bardzo proste rozwiązanie, ponieważ to zabiera jakieś może 10 minut, okazało się, że bardzo pozytywnie przełożyło się na wyniki uczniów. And while it doesn't address any real academic need, these children who never have had success are finally leaving school each day knowing that they accomplished something. I może nie do końca przekłada się to na pewnego rodzaju spełnianie różnego rodzaju potrzeb, takich bardziej akademickich, ale z drugiej strony widzimy, że tacy uczniowie, którzy nigdy nie mieli jakichś takich sukcesów w szkole, wychodzą ze szkoły każdego dnia i widzą bardzo konkretne efekty. So we have many students who hate school, but now they are leaving with a smile on their face, or they're, oh Mr. Bell, look, I got all this done. Więc oczywiście mamy mnóstwo takich uczniów, którzy nienawidzą szkoły, ale teraz dzięki takiemu prostemu rozwiązaniu wychodzą ze szkoły, uśmiech na twarzy, a niech pan popatrzy, to ja sobie dzisiaj to zrobiłem. And again, for us who have probably done well in school, the idea of having a calendar is very basic. For these students, it's like the discovery of the moon. It's a whole new concept. Podejrzewam, że wszyscy, którzy się tutaj spotykamy, raczej radziliśmy sobie świetnie w szkole i nam się to może wydawać bardzo oczywiste, natomiast dla tych uczniów to proste rozwiązanie, taki ten program bardzo konkretny, oparty o kalendarz, wydaje się jak po prostu jak lądowanie na Księżycu. To jest dla nich absolutna rewelacja i przynosi bardzo dobre rezultaty.
they live very unorganized lives, and it was silly and ignorant for us to think that disorganized life, organized school life would work. So now we are at least addressing the organization of their school life. No trzeba sobie powiedzieć, że te dzieciaki przeważnie prowadzą takie życie bardzo mocno niezorganizowane i no byliśmy naiwni gdzieś tam zakładając, że skoro mają takie niezorganizowane życie, to będą mogli sobie sami zorganizować naukę. Dlatego też takie prowadzenie elementu organizacyjnego po naszej szkole przyniosło takie dobre wyniki. We go to the next. This other problem, not passing these tests, was one we thought we could fix or address very quickly. So we created the OGT boot camp. I don't know what OGT is Ohio Graduation Test. Pomyśleliśmy sobie, że dosyć prosto możemy rozwiązać problem niepowodzeń na testach stanowych. Wprowadziliśmy takie rozwiązanie jak taki bardzo intensywny kurs przygotowawczy, albo właściwie obóz przygotowawczy. No to był taki szczególny, specjalny skrót, który po prostu oznaczał, że jest to obóz przygotowawczy do testów stanowych w stanie Ohio. Uczą pod testy. Uczą pod testy. So is it a boot camp where you are teaching them in a way like adjusted tests? So you teach them how to solve the test problems? Yes. So the format was less. Maybe it's a math boot camp. To może być taki matematyczny obóz przygotowawczy. So it was less teaching of math and more how to actually take the test. Więc to mniej było skupione na takim rzeczywistym uczeniu matematyki, a bardziej na takim uczeniu, jak rozwiązywać testy. So basically it is said that in the Polish school there is too much of it and it is criticized. Too much focus on tests as such. I agree 100%. To się zgadzam, tak. Maybe you remember Jakość. So I was the Doug he spoke of in his lecture yesterday. Wczoraj pan Grzegorz w swoim wykładzie nawiązał do Daga, no to ja byłem tym Dagiem. He had the example of this student who is an incredible rap singer. I właśnie mówił o tym przykładzie, gdzie mamy ucznia, który jest świetnym raperem. And this young man has great skills. He's very verbal. He understands the technology side. I rzeczywiście ten chłopak jest bardzo utalentowany, jest w ogóle bardzo wygadany, ma taką smykałkę technologiczną. But he reads at a level of about a 6-year-old. Ale jeżeli chodzi o jego umiejętność czytania, no to jest mniej więcej na poziomie 6-latka. So for him to pass these tests, which are not multiple choice, więc dla niego zdanie takiego testu, a to nie jest test wielokrotnego wyboru, he has to be able to express himself in written word, and he cannot do it. To żeby to zdać, on musi umieć się wyrażać na piśmie i on nie jest w stanie tego przejść. So the boot camps focus on getting the most from the minimal amount of writing. Więc na takim obozie przygotowawczym staramy się go nauczyć, jak wydobyć jak najwięcej, jak napisać w pewnym sensie, jak najtreściwiej, w najkrótszej formie. So the boot camps, while they do have some academic content, it is largely teaching these kids how to get what they know to the test evaluators. Dlatego podczas takiego obozu przygotowawczego są tam pewne treści, powiedzmy, takie akademickie, natomiast przede wszystkim uczymy takich uczniów, jak przełożyć to, co wiedzą, te zawartości wiedzy, jaką posiadają na testy, jak tę wiedzę wykorzystać na testach. Can we go to the next? One more. So in this example, the lack of organization, the problems, we put them on the calendar. It was me who was responsible for this. We instituted this in November. This says it's still going, yes? Yeah. Okay. It's in progress. I have 13 students who are successfully completing their calendars daily, and some of them, surprisingly and unexpectedly, are even working ahead. Więc jeżeli sobie popatrzymy na tę tabelkę, mamy przyczynę braku organizacji, co należy zrobić? Wprowadzić ten program kalendarzowy, który omówiłem. Akurat tutaj ja byłem osobą odpowiedzialną i termin wykonania przypadał w listopadzie zeszłego roku. Status jest to nadal w trakcie wprowadzania i mamy takich 13 uczniów objętych takim działaniem.
czyli oni dostają te porcje zadań, które mają wykonać każdego dnia i to nas zaskoczyło. Niektórzy, absolutnie byśmy się tego w ich przypadku nie spodziewali, nawet wykonują te działania gdzieś tam na zapas do przodu. And our other cause of our declining enrollment that we identified, we used the OGT boot camp by a very strong teacher, Mr. Phillips. We started this in July. Every single student who has taken his boot camp for citizenship, every single student has passed the test. I tutaj drugą przyczynę zidentyfikowaliśmy jako niepowodzenia na egzaminie stanowym, dlatego też postanowiliśmy zorganizować ten intensywny kurs przygotowawczy na obozie przygotowawczym. Na osobę odpowiedzialną wybraliśmy naprawdę takiego bardzo mocnego, dobrego nauczyciela, pana Phillipsa, i ten pierwszy obóz przygotowawczy odbył się w lipcu zeszłego roku. Wszyscy uczniowie, którzy wzięli w nim udział i podeszli następnie do tego testu, akurat do tej części dotyczącej obywatelstwa i zdań. And as a solution to this problem we have of declining enrollment, we absolutely use this fact to attract new students. I ponieważ nadal chcemy rozwiązywać ten problem, jaki mamy z malejącą liczbą studentów, którzy przychodzą do naszej szkoły, to kiedy opowiadamy o naszej szkole, to teraz powołujemy się bardzo mocno na ten fakt, mianowicie, że ta zdawalność wyniosła 100% po zastosowaniu takich, a nie innych metod. More? I have heard you know about SMART goals in Poland, which makes me happy that I can skip this one. Słyszałem, że Państwo w Polsce znają te cele SMART i to bardzo mnie cieszy, bo mogę przeskoczyć ten slajd. A review, these are the things we have talked about. We discussed problem identification, root cause analysis, the 5 whys, fishbone diagram, cause mapping, solution generation, and accountability. Tutaj podsumowujemy te wszystkie tematy, które omówiłem, czyli identyfikację problemu, analizę przyczyn źródłowych, 5 razy dlaczego, diagram Ishikawy, mapowanie przyczyn, generowanie rozwiązań i odpowiedzialność. And we use the example of the Titanic and then the problems at my school. Mówiliśmy sobie o przykładzie Titanica, a potem o konkretnych problemach w mojej szkole. Could we go to the next? And if you really, like I said, like the fancy model, this is a great website. Jeżeli Państwo są zainteresowani różnymi takimi fajnymi rozwiązaniami, to jest naprawdę bardzo polecana przeze mnie strona internetowa. Or if you're a really big Titanic fan, they do the whole entire map. Jeżeli są Państwo wielkimi fanami tej historii o Titanicu, to tam jest cały ten diagram rozpisany w szczegółach. And these are the other sources. None of this is my own idea. I will steal from anyone and use it how I can. Natomiast od razu zaznaczam, że żadne z tych źródeł nie zostało stworzone przeze mnie. Ja po prostu, jeżeli tylko widzę jakiekolwiek fajne źródło, to kradnę, gdzie tylko mogę i wykorzystuję w praktyce. Our principal calls it, you must be Robin Hood, you steal from the rich and give it to our students. Czyli stosuję taką zasadę Robin Hooda, okradam bogaczy i przekazuję to moim uczniom. We have our Robin Hood in Poland. Okay. So I'm for sure out of time, and fortunately I'm also done. No, widzę, że nieco przekroczyłem czas, ale na szczęście już kończę. Questions, comments, Pytania, remarks? komentarze, jakieś uwagi z Państwa strony? You will have a whole hour to do it. Questions, comments, remarks? Beautiful. Będzie cała godzina na pytania, komentarze później. Okay, so dziękuję bardzo. Tej samej. Doug, if you are not aware, if you are not aware, you are Yes, I go to the next, of course. Kto jeszcze na liście się nie podpisał, bardzo proszę. Jakość?